to są to olbrzymie koszta. W porównaniu do Polski byłam w takim szoku. Ciekawicie, ile tak naprawdę kosztuje życie w USA. W tym vlogu zobaczycie ceny, które mają największe znaczenie na co dzień. Od wynajmu mieszkań, po zakupy spożywcze, przez transport publiczny. Najważniejsze sprawy. Jest to już drugi odcinek serii USA vs Polska, w których zabieram Was na spędzenie całego dnia ze mną, a zarazem porównuję takie kluczowe aspekty życia pomiędzy Stanami a Polską. Po tym vlogu będziecie mieli takie realistyczne spojrzenie, ile kosztuje życie w Stanach i czy faktycznie trzeba mieć miliony, aby tutaj sobie pomieszkać. Hejka, jeśli jesteście nowi, to ja jestem Mali, mam 22 lata, mieszkam, studiuję i pracuję tutaj w Stanach, jestem już tutaj od 2 lat, nagrywam vlogi, nagrywam takie filmiki jak te, gdzie porównuję życie pomiędzy Stanami a Polską i zabieram Was po prostu na tą przygodę, którą tutaj mam. Więc jeśli jest to coś, co Ciebie interesuje, to zapraszam do subskrypcji i już lecimy z tym filmikiem. Zacznijmy z pierwszą kategorią, a mianowicie wynajem. Wydaje mi się, że to jest największy koszt, który większość z nas musi opłacić, więc jest to nasz numer 1. I zerknijmy, jakie są ceny mieszkań tutaj. Ja jestem studentką i mieszkam w takim studenckim budynku ze współlokatorkami i w ogóle, więc zacznijmy od tego. Pokazuję Wam teraz tutaj apartamenty, które są dostępne. I przykładowo tutaj mamy mieszkanie z jednym pokojem. Ono kosztuje około $2000 miesięcznie. Taki pokój, w którym masz jedną współlokatorkę, to jest około $1600 miesięcznie, a w mieszkaniach, gdzie ma się dwie inne współlokatorki, jest to koszt około $1400. Mamy też tutaj mieszkania, gdzie można mieszkać z 3 innymi współlokatorkami i tu bym zgadywała, że ceny są mniej więcej $1300–1200. Ale zerknijmy teraz na ceny takich mieszkań, które nie są, wiecie, stricte dla studentów. Korzystam ze strony Zillow, wiem, że tutaj wszyscy z tej strony korzystają, jest dosyć ona popularna, żeby szukać mieszkań i wpisałam miejscowość Brickell. Brickell to jest takie centrum miasta w Miami i zerknijmy sobie, mamy tutaj takie ceny: $2650 jednopokojowe mieszkanie, $3560 za dwupokojowe mieszkanie. Mamy studia. Ogólnie studio w Stanach to jest mieszkanie, w którym nie ma żadnego pokoju oprócz łazienki. Polega to na tym, że praktycznie Twoje łóżko jest tam, gdzie jest sypialnia i kuchnia. Nic nie oddziela Twojego łóżka od tej części mieszkania. Więc tutaj mamy studia, 2500, więc takie fajniejsze mieszkania to jest mniej więcej koszt 2400 i w górę. Ale to jest centrum miasta. Pójdźmy sobie teraz do Doral. Doral to jest taka fajna miejscowość, taka trochę rodzinna, ale ładniejsza, ale nie z takich top of the top. Nie jest to jakaś taka, wiecie, najbardziej po prostu bogata dzielnica. I tutaj mamy studio 2471, 2055, ale sprawdźmy sobie jednopokojowe mieszkanie z jedną łazienką. 2479, to jest wciąż ten sam. I tak ono wygląda. Więc dosyć ładnie, tak solidnie. Mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, takie jak woda, prąd bądź internet, to tak, woda jest u mnie wliczona w mój wynajem, więc nigdy oddzielnie za wodę nie musiałam zapłacić, więc nie wiem, jakie to są koszta, ale jeśli chodzi o prąd, to ja tutaj z moimi współlokatorkami, jestem ja plus dwie inne współlokatorki, mniej więcej płacimy tak średnio $50 miesięcznie za osobę. Jeśli chodzi o internet, to jest dla mnie jeden wielki szok. Tutaj nie muszę płacić za internet, ponieważ mamy Wi-Fi, ale taka ciekawostka, jeśli chcesz mieć internet na swoim telefonie, to są to olbrzymie koszta. W porównaniu do Polski byłam w takim szoku. Ja płacę $40 miesięcznie za nielimitowany internet, SMS-y, MMS-y i tego typu rzeczy. Po prostu, żeby było nielimitowane, $40 miesięcznie. A wiem, że jak latam do Polski, to ja chyba w Playu płacę 30 zł za cały miesiąc. Nie wiem, dlaczego internet w Stanach jest taki drogi. Jedziemy właśnie do kościoła. Jeśli oglądaliście mój poprzedni vlog, ten taki normalny, nie z tej serii, to wiedzieliście, że pojechałam do kościoła i się nie zmieściłam. Za dużo ludzi było i po prostu nie dało się, więc tym razem się uczymy na błędach i staramy się przyjechać 5 minut wcześniej, bo ja wtedy przyjechałam spóźniona. I mam nadzieję, że się zmieścimy. Ale skoro jesteśmy w aucie, to pora na trzeci koszt, a mianowicie transport i koszty przemieszczania się. Zacznijmy od tego, co wszystkich zapewne najbardziej interesuje, czyli paliwo. Paliwo tutaj w Stanach jest tańsze niż w Polsce, to jest jedna z niewielu rzeczy, które są tańsze. Koszt jednego galonu to jest około $3. Jeśli zrobimy te wszystkie kalkulacje, czyli dolary na złotówki, galony na litry,
to wychodzi około 3 zł i 17 groszy za litr paliwa. Więc nie jest źle. Drugi koszt to komunikacja miejska, o której wiecie, że nie mam najlepszej opinii, ale jeśli chcecie z niej korzystać, no to jest, tak? Więc jeden bilet taki typowy kosztuje $2,25, więc to jest 10 zł za 3 godziny przejazdu, więc wtedy możecie sobie zmieniać te autobusy, wiadomo, przechodzić z jednego na drugi i jest on ważny przez 3 godziny. Bilet, który jest na cały dzień, kosztuje $5,65 za dzień, a bilet miesięczny kosztuje $112. Dobra, teraz łapię Was tutaj i pokażę Wam mniej więcej, ile kosztuje Uber w Miami. Więc przykładowo zróbmy sobie trasę z Doral do Brickell i tak jak wspominałam wcześniej, Doral to jest po prostu taka fajniejsza miejscowość, ale nie jest to centrum miasta, tak jak Brickell. To kosztuje, no ja mam tutaj promocję, ale ogólnie $19.25. Więc to jest mniej więcej co? 80 zł. I właśnie wpisałam w Google Mapsa i to jest odległość 13 mil. To wrzucę Wam tutaj, ile to jest kilometrów. Dobra, naprawdę mam nadzieję, że ten mikrofon zrobi dobrą robotę, ponieważ jest muzyka za mną. Ludzie tak głośno mówią. Ale dobra, wróciliśmy z kościoła i ogólnie, słuchajcie, znowu nam się nie udało. Znowu wylądowaliśmy w tym pokoiku, który Wam pokazywałam. Więc nauczka na za tydzień. Nie można przyjechać na czas, trzeba przyjechać 15 minut wcześniej. I teraz ja mam taką sobie rutynę, zbudowałam w niedzielę, że najpierw idziemy do kościoła, a później przychodzę tutaj do kawiarenki albo jakiejś innej, ale tą bardzo lubię i zamawiam sobie affogato. I ja tutaj sobie biorę affogato arabskie i w tym jest baklawa, są lody pistacjowe. Słuchajcie, to jest tak przepyszne. No i skoro tutaj jesteśmy, to pora na 4. kategorię, którą jest jedzenie na mieście i rozrywka. Tutaj zamówiłam sobie właśnie to affogato i jeszcze weźmy pod uwagę to, że jesteśmy w takiej ładniejszej okolicy, więc to wpływa na cenę. No jest to affogato, to nie jest jakieś, nie wiem, cappuccino albo latte. I to affogato kosztowało mnie 9,50 i zamówiłam też sobie croissanta, który jest taki zwykły, bez niczego w środku, bez żadnego nadzienia i ono kosztowało 4,50. Więc w tym przypadku widzicie, jakie ceny są mniej więcej w takich właśnie fajnych kawiarenkach tutaj, jak chcesz sobie pójść w jakieś takie, wiecie, no fajne miejsce. Ale zaraz zabiorę Was do Starbucksa i zobaczymy, jakie ceny są tam, ponieważ myślę, że wiecie, no Starbucksa mamy w Polsce i możecie sobie porównać te ceny. Dobra, jesteśmy już w Maczku i teraz zobaczymy ceny jakichś takich typowych produktów, które się w Macu kupuje. Zapewne co? Big Mac. Big Mac kosztuje 5,59. Where is the quarter pounder? Is that the quarter pounder? Yeah. And you're saying that in Poland is the Mac Royal, right? Okay, więc to jest ten Mac Royal, który u nas jest w Polsce. Kosztuje 3,99. The double quarter pounder. Okej, podwójny Mac Royal kosztuje 6,79. Zobaczmy, ile kosztują frytki. Frytki kosztują 2,99, czyli to jest takie 12 zł. I moje ulubione nuggetsy. 6 nuggetsów kosztuje 4,29. I oczywiście przyszliśmy tutaj, nie obejdzie się teraz bez zamówienia czegoś, bo zapach jest przepiękny. Patrzcie, możecie sobie kupić
3 plasterki bekonu. Witajcie, witajcie, tutaj Malwina z przyszłości. Więc to jest ta restauracja, którą tak bardzo z Tomasem lubimy. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Miami, to polecam. Polecajkę tutaj macie. Jest to włoska restauracja. I spójrzmy na ceny dań tutaj. Przykładowo taka pizza margarita kosztuje $22. Jakiś makaron to jest mniej więcej w przedziale 24 do $28. Sałatki są w cenach $11, 16, 18 i zerknijmy jeszcze na desery. Przykładowe gelato, lody $7,50, tiramisu $13, affogato $12. Śmiesznie, że jest to w deserach, ale w sumie może ma to sens. No i oczywiście do tego jeszcze dochodzą opłaty za obsługę plus napiwek, ale do tego dojdę pod koniec filmiku. Jeśli chodzi o tą kategorię rozrywka tutaj, to wybrałam kino, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka rozrywka, którą raczej każdy z nas z niej korzysta. I zerknijmy, jakie są przykładowe ceny biletów. Tutaj mam Moanę 2 i jeśli byśmy chcieli pójść do kina dzisiaj na 21:45, jest to koszt $16,56. Więc to by było na tyle w kategorii jedzenie na mieście i rozrywka, a teraz idziemy sobie pochodzić tutaj po okolicy, bo bardzo uwielbiam to miejsce i w niedzielę mają tutaj taki jakby a la farmers market, że rozkładają sobie wiecie stoliki, można kupić jakieś owoce w czekoladzie, jakieś nie wiem, biżuterię i masę takich rzeczy, więc uwielbiam sobie zawsze tam pochodzić, pospacerować po kawce. Patrzcie, jaki słodziutki zestaw do robienia ciasteczek i dekorowania ich. Albo to jest cukier w kształcie takich, jak to się nazywa, miodowych plastrów. Albo te foremki i mają takie małe pszczółki w środku. Cudne. I patrzcie, jest ten kubek, na który patrzyłam wcześniej i z takim słodkim serduszkiem na środku. Piękne, wszystko jest takie słodziutkie. Pani w środku sklepu robi jedzonko. I wzięliśmy trochę i jest przepyszne. What did you say it is? Teriyaki. Teriyaki? Patrzcie, starter do robienia gelato? Nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje. Wow. Wróciliśmy do mieszkania i tak jak co niedzielę przyjechała nasza spożywka. I powiedzcie mi, czy to nie wygląda po prostu jak kupa śmieci? Masakra. Wiecie, co jest najgorsze? Za każdym razem, jak przyjeżdżają te zakupy, ja jestem w szoku, jak oni to pakują. Patrzcie. Jedna reklamówka, mleko. Druga reklamówka, jajka. Trzecia reklamówka, sok pomarańczowy. Czwarta reklamówka, jogurt. Po prostu każdy produkt jest w oddzielnej reklamówce. To jest przerażające. Jak dla mnie to jest po prostu jedna wielka katastrofa. To jest tyle reklamówek. Jak ja byłam w Polsce i robiłam olbrzymie zakupy, to wychodziłam, nie wiem, z jedną wielką reklamówką albo dwoma. A tutaj mamy, nie wiem, z 15, 20 reklamówek i wcale nie mamy jakoś nie wiadomo ile tych zakupów. No ale skoro jesteśmy przy tym, no to przejdźmy do naszej następnej kategorii, a mianowicie żywność i codzienne zakupy spożywcze. Więc najpierw Wam pokażę takie typowe produkty typu mleko, jajka, mięso, jakie są ceny tych produktów tutaj w Stanach. I jestem na stronie Walmartu. Walmart to jest spożywka, która jest taka najtańsza tutaj w Stanach. Dobra, zerknijmy na mleko najpierw. Przykładowo mleko kosztuje $1,82 i tutaj mamy pół galonu i pół galonu to jest takie prawie 2 litry, coś takiego, ale można też kupić cały galon i to jest 3,7 coś tam litra, więc to jest całkiem spore mleko. Sprawdźmy teraz jajka, aczkolwiek wydaje mi się, że jajka nie są najlepszym odzwierciedleniem tego, ile rzeczy tutaj kosztują, ponieważ nie wiem, czy w Polsce było tak samo, ale ostatnio ceny jajek tak się zmieniały, po prostu nagle były jakieś takie mega drogie, że to po prostu się w głowie nie mieściło, a później były normalne, więc nie wiem, na czym one teraz stoją, ale takie mamy ceny w tym momencie. Można na przykład kupić 60 jajek za $20, czyli jakieś 80 zł, albo takie normalne 12 jajek za $4,17. Sprawdźmy teraz jeszcze mięso. Dobra, i na przykład tutaj mamy piersi z kurczaka za 10,35, a tutaj jeszcze mamy mięso mielone za 5,33.
Dobra, więc to były takie pojedyncze produkty, ale myślę, że coś, co może Was bardzo ciekawić, to jest ile mniej więcej płaci się tygodniowo za jedzenie na cały tydzień. Więc Tomasz ogólnie przygotowuje sobie jedzenie, wiecie, co niedzielę przygotowuje sobie obiad na każdy dzień, kolację i śniadania. I to jest jego koszyk. Więc tutaj mamy jakieś przekąski, tutaj będzie robił chyba tacosy, czy coś takiego, więc ma wszystkie produkty na to. Mleko, jajka, jogurty i to jest wszystko. I on za to wszystko zapłacił $70 i 36 centów. W moim przypadku to jest to, co ja kupiłam i to kosztowało $51. I ja, jeśli mnie nie oglądacie, to nie wiecie, jeśli mnie oglądacie, to wiecie, ja zamawiam sobie pudełka, więc ja dostaję obiady i jedno takie pudełko kosztuje z $14. Nie jest to najtańsze, ale w moim wypadku po prostu opłaca mi się to, ponieważ oszczędzam bardzo dużo czasu. Wiecie, że ja i chodzę do szkoły, na uniwersytet, i pracuję, i robię YouTube'a, i mam chłopaka, i po prostu próbuję wszystko zbalansować, i jeść zdrowo, i być aktywna. Więc to, że ja jestem w stanie zaoszczędzić tyle godzin, wiecie, czasu na gotowanie, jak na razie mi się to opłaca, więc zostaję przy tym. Dobra, pora to teraz wszystko rozpakować. Timelapse. Patrzcie. Niektóre rzeczy Tomasz już wcześniej odłożył, więc to nie jest wszystko, co kupiliśmy, ale zdecydowana większość. I te rzeczy, które są tutaj, były w tych reklamówkach. Czy wy widzicie, ile tego jest? Przecież to jest tyle śmieci, to jest dla mnie niesamowite. Kompletnie nie ma to dla mnie sensu. Nie rozumiem tego. Chłopaki kupili taką grę. Teraz bez przerwy w nią grają. Tomasz w ogóle mówi, że to jest jego ulubiona gra ever. Zakochany w niej jest. Ja jeszcze w nią nie grałam. Teraz oglądam, próbuję ogarnąć, o co tu chodzi. Ale chyba ogólnie budujesz takie własne, nie wiem, wyspy, jakiś taki swój własny świat. Wait, babe, what's the name of the game again? Harmony. Harmony. Okej, więc nazwa gry to Harmonia, jeśli by was to ciekawiło. Oni sobie grają, a ja dostałam ciasteczko z moniką. Zobaczmy, co w środku. Let's see. Someone will gain perspective from you on an important life decision. Who is that going to be? You? With what? Relationship advice? Crunchies. Wszyscy tak cicho mówimy, bo kolega ma zajęcia teraz online w swoim pokoju, więc... A my tutaj gramy, więc jesteśmy po cichutku. Look at the points I gotta get on that. Oh my god, you took that one? Whoa. Yeah. It's only I was 11. gonna take it so he didn't Yeah, take it's it. only 11. Yeah. I'm so sorry, guys. I'm adding the yellows. Alex sobie zrobił trwałą. How do you say it? What you did with your hair in English? What did you do? Oh, we don't use that word. Perm. You did perm. What do you mean you don't use that word? That's literally what you did. Ale fajnie teraz wygląda jak taki surfer. Z takimi roczkami. Koniec końców Tomasz wygrał w tą grę, w tej rundzie. Jadę teraz do domku. Pora na jeden z najlepszych momentów w ciągu dnia, a mianowicie przebranie się w wygodne ciuszki. Przyjemnie i mięciutko. Dobrze, kochani, pora na ostatnią kategorię, którą ja nazwałam niewidzialne koszty. A dokładniej mam na myśli subskrypcje, napiwki i rachunki. Wrzucę wam tutaj po lewej stronie listę tych kosztów, o których będę wspominała, więc zacznijmy od subskrypcji. Netflix. Plan standardowy kosztuje $15 i 49 centów miesięcznie. Spotify kosztuje $9,99 miesięcznie. Wydaje mi się, że to są takie najbardziej standardowe subskrypcje, które większość z nas ma. I teraz jeśli chodzi o napiwki. Tak jak wiecie, napiwki w Stanach są obowiązkowe. Więc jak idziecie do restauracji, no to płacicie za swoje jedzenie. No i do tego jeszcze dochodzi napiwek, który najczęściej jest to mniej więcej pomiędzy 15 a 20% wartości rachunku. Sporo. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą opłaty serwisowe i jest to najczęściej pomiędzy 18 a 20%, zwłaszcza gdy jest się w większej grupie. I ostatnia taka niewidzialna opłata to jest podatek od sprzedaży.
Podatek od sprzedaży w Miami to 7%, więc to też jest oczywiście wszędzie doliczane. Więc to by było na temat kosztów życia w USA. Możecie sobie to porównać ze swoimi kosztami w Polsce i zobaczyć, jak to wygląda. Wydaje mi się to być dosyć oczywiste, ale jeśli dla kogoś nie jest, to pamiętajmy, że tak, ceny są tutaj o wiele większe, ale tak samo są i zarobki. Zarobki są o wiele większe. Będę chciała nagrać taki filmik, w którym opowiadam o moim doświadczeniu i o tym, na przykład, ile studenci międzynarodowi i ogólnie studenci studiujący tutaj w Stanach mogą zarobić pracując na kampusie, jak trudne są te prace, jakie są przykłady takich prac, które możecie podjąć, jak tutaj jesteście, oraz ile mniej więcej człowiek może się spodziewać, że będzie miał płacone po skończeniu studiów, ponieważ o tym mniej więcej coś wiem z własnego doświadczenia, z doświadczenia moich przyjaciół, więc tym bym chciała się z Wami podzielić. Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to pamiętajcie o subskrypcji, żeby Was nie ominął ten filmik. I jak zawsze zapraszam do komentarzy, z wielką chęcią je sobie poczytam. Jeśli macie jakieś komentarze, macie jakąś inną perspektywę, może wiecie więcej na dany temat, piszcie na dole, ja jestem ciekawa, inni będą mogli sobie poczytać. I oczywiście, jeśli ta seria Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała. Pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie o pierwszej części tej serii, w której opowiadam o tych wielkich różnicach, które zauważyłam w takim codziennym życiu tutaj w Stanach, które są kompletnie inne niż w Polsce. Więc tak, kochani, to by było na tyle. Do zobaczenia w tym filmiku, bądź na moim Instagramie, jeśli chcecie widzieć tak bardziej na co dzień, co tam porabiam i tak bardziej na bieżąco. A jeśli nie, to po prostu w następnym moim filmiku. Buziaczki i pa pa!